Na temat seksu. Żeśmy na temat seksu przepraszam, uważaj, bo ja tu mam wywiad. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Delfina Delert i zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka programu Seks w Małym Mieście. W tym cyklu będziemy jeździć po różnych zakamarkach Polski, aby dowiedzieć się, co kobiety i mężczyźni myślą na temat seksu i czy rzeczywiście tak bardzo się między sobą różnią, jak nam się to wydaje. Co to jest ta edukacja seksualna? To mnie zaskoczyłaś. Matko. Ciężko powiedzieć. Edukacja seksualna to jest... Jezu, nie wiem. Co to jest ta edukacja seksualna? No to nie jest dobre, ja sądzę, dla młodzieży, bo to jest za wcześnie, no i wiadomo, co z tego wynika. Po prostu edukacja polega na tym, żeby nie być dzikusem w sprawach seksu, no i wszystko. Co to jest ta edukacja seksualna? No czyli to jest pochwa i konfabulus. Największe uproszczenie wydaje mi się, że to jest w którymś momencie życia kładzenie ludziom młodym do głowy, jak się za przeproszeniem bawić, żeby nie spłodzić kolejnego potomstwa. Proszę, to jest to, że jest postęp w XXI wieku, a nie ciemnota, zacofanie. Edukacja seksualna. No to tak jak teraz ostatnio się zdarzyło, o tych 12-latkach, 13-latkach, to nie powinno mieć miejsca. Jeżeli by była ta edukacja seksualna, jeżeli każdy by wiedział co i jak w szkole, jeżeli byśmy się tego nauczyli, to nie zdarzałoby się takiej sytuacji. A ta edukacja to jeszcze ich podkręca na to, te gwałty, nie gwałty, to co pani myśli? Że... To od edukacji seksualnej. Oczywiście. A co do takiej edukacji seksualnej powinno należeć? Czego powinno się uczyć od początku? Ja myślę, że przede wszystkim odpowiedzialności. O wszystkim, żeby zachować higienę czystości młodzieży i starych i różnych. W tej edukacji powinny być właśnie ujmowane te sprawy. Picia alkoholu, brania narkotyków, palenia papierosów. Przyjemności i zadowolenia, tak mi się wydaje. Pani na ucho mogę powiedzieć, ale wszystko... Że są różne rodzaje seksualności, niekoniecznie ta najbardziej uznana i standardowa. Współżycia dwóch osób. Świadomość chorób różnej maści przenoszonych z tym związanych. Kto powinien uczyć? Kto powinien uczyć? Mądrzy ludzie. Przede wszystkim rodzice, bo szkoła to plecie to, co im każą. W szkole powinna być tylko w sposób taki kulturalny. Wydaje mi się, że system, w którym robili to rodzice, był najzdrowszy. Żeby to było nie za bardzo takie drastyczne i ordynarne. O. Najbardziej rodzic to widzi, a w szkole, na tych korytarzach, w tych kątach, wie pani co się dzieje, w tych kibelkach. A kto powinien uczyć? No nie wiem, wie pani, tego to naprawdę na pewno nie katecheci. Bo w szkole jakaś edukacja seksualna w szkole, bardziej edukowani są uczniowie, to już kościół, proboszcz, że za mocno gadają o seksie. Powinni się na pewno nie w kościele. A co taki ksiądz może wiedzieć? No nie czy powinien. On ma żonę, czy on ma dzieci, chociaż mają po bokach, bądźmy szczerzy. To kto powinien uczyć? Przecież nie pleban chyba. Czy nie jest grzechem to, że ksiądz ma dziecko, to się w pale nie mieści. Takiego księdza to kopa w dupę i z parafii. Kiedy powinno się zacząć? Od najmłodszych lat, ja myślę. W szkole raczej w wyższych klasach. A w jakim wieku powinna się zaczynać? No, w wieku już po 18 latach. Nas w szkole uczyli gdzieś w wieku 15 lat. Myślę, że dzisiaj to jest za późno. To wszystko na dzisiaj kończymy, bo za chwilę zamarzniemy. Spotykamy się już za tydzień, a jeżeli w międzyczasie macie pytania, które chcecie, żebym zadała, wrzucajcie je w komentarze.